Witajcie, tu Andrzej, kanał YouTube Świat Ducha. Dzisiaj temat nielojalność wobec opiekunów duchowych własnych rodziców i w ogóle poprzedników w rodzie. To jest tak, że ja tutaj mówię o opiekunach duchowych z ciemnej i białej strony, którzy są opiekunami narcyza i którzy posługują się narcyzem jako wtyczką tutaj w ten świat, tak żeby od nas brać energię, żeby nas wyczerpywać, żeby nasze życie było życiem bateryjki, życiem sługi, bo do tego się sprowadza relacja z osobą narcystyczną i tam jest bardzo dużo po stronie narcyza haczyków takich. Narcyz jest bardzo lepny, lepi się. Z drugiej strony nasza dusza też jest lepiąca się, klejąca się. No więc jak ma się nie przylepić, jak obie strony się chcą skleić? Tak? Także tutaj jest to jednoznaczne. Tyle, że to nie jest wszystko, że ta układanka jest też, można by powiedzieć, wielowymiarowa, że to nie jest tylko 2D, tak? To znaczy ja, narcyz, klej pomiędzy nami i później jak to zrobić, co tutaj zrobić, bo się skleiliśmy, bo nie możemy się rozkleić, bo tutaj ja nie mogę odejść, a on nie chce wypuścić. No to wiecie, to jest bardzo istotna sprawa, ponieważ życie można stracić. Nie w ten sposób, że przestaje się żyć, ale przestaje się żyć dla siebie. Co generalnie jakościowo jest bardzo podobne w ogóle do braku życia, tak? Że żyje, ale nie dla siebie. Zwłaszcza tutaj kobiety mają trudność w tym, że jakby ich natura, ich fizjologia jest w dużej części skłoniona ku poświęcaniu się, więc tak duże poświęcenie wobec osoby narcystycznej kobiety same mogą odczytać jako coś pozytywnego i później co z tym zrobić, prawda? Ale to nie jest jedyna sprawa, to nie jest jedyny poziom tej układanki. Tam jeszcze są inne wymiary. To nie są poziomy nawet, to są wymiary. Filmy te nagrywam dla osób wysoko wrażliwych i mam nadzieję, że takie osoby mnie będą dzisiaj słuchać. Zainteresowanych duchowością, bo dzisiaj o duchowości będzie też, które mają kłopoty z narcyzami, z własną straumatyzowaną duszą. Dziękuję za słuchanie, za komentowanie. Dziękuję za pytania, no i za wsparcie dla kanału. O co chodzi tutaj? Nielojalność wobec opiekunów duchowych własnych rodziców. Jeżeli się sprzeciwiamy narcyzowi, to my się sprzeciwiamy także i opiekunowi duchowemu narcyza. Ponieważ z moich filmów pewnie wiecie, że nie uznaję takiej prostej psychologii redukcjonistycznej, jaką uprawia duża większość internetu. No i oczywiście psychologów zawodowych, psychiatrów, którzy chcą widzieć narcyza jednoznacznie, jednopłaszczyznowo, jednoobiektowo. Jeżeli widzimy narcyza jako jeden obiekt, to za nic w świecie sobie nie wymyślimy bardziej złożonych zależności. No bo jak jest jeden obiekt, no to tamten obiekt sam ze sobą nie ma relacji, że sam na siebie nie wywiera presji, że sam siebie nie nadużywa, prawda?
No bo jakże jeden obiekt sam sobie miałby krzywdę robić, prawda? No nie można, ale to jeżeli wyjdziemy poza ten redukcjonizm naukowy w kierunku duchowości, jeżeli przypomnimy sobie, że tradycje duchowe mówią o istotach duchowych, no to zaczyna się robić ciekawie, bo zaczynamy rozumieć, że coś jest więcej, że nie żyjemy tylko jako te płaszczaki na planie fizycznym i zaczynamy po prostu mieć troszkę większy wgląd niż tylko wgląd wyłącznie cielesny, taki zewnętrzny, takiej psychologii cielesnej, tak można by powiedzieć, bo wielu, powiem wam, psychologów uprawia psychologię cielesną, można powiedzieć. To nie jest tylko oczywiście ciało fizyczne, ale ta psychologia jest to psychologia robota. I oni się nie mylą wiele, bo naprawdę sporo osób ma takie ustawienie, że nie ma ducha. Ma duszę oczywiście, jakby niektórzy mówią, o ludzie nie mają duszy. Mają, bo się ruszają, bo ich ciała się ruszają, to mają duszę. Natomiast wielu ludzi nie ma ducha, nie ma tej, w cudzysłowie, iskry Bożej, nie ma tego, niektórzy mówią, geniuszu w życiu. Mają po prostu być może nawet duże osiągnięcia życiowe, ale to jest tak proste, tak prymitywne, tak płaskie. Oni się nie zastanawiają. Nie zastanawiają się nad życiem. Nie ma jak i o co ich spytać głębiej. Nie ma co z nimi porozmawiać. Myślę, że pod koniec filmu dam wam zaproszenie do grupy na Discordzie i tam mamy kilka osób. Jesteśmy w kilka osób, które są w stanie wyjść poza tą prostotę, tak bym to rzekł. No dobrze, czyli pierwsza rzecz to jest to, że możemy zauważyć, że za narcyzem stoi istota duchowa. Acz, no oczywiście nie jest to dobro życząca nam istota duchowa, tylko istota, która tutaj przyszła na żer. Przyszła się zasilić. To jest to, co mówią o upadających aniołach w Biblii, że są to istoty, które się odłączyły właśnie od boskości i upadają. Mówią, nie ma w Biblii o upadających aniołach. No niestety jest, tylko że jak ktoś się nie zna na Biblii, to mówi, że nie ma. Nazwa ich to jest Nefilim, od hebrajskiego słowa nefel, czyli upadać. I z takimi istotami mamy do czynienia w postaci właśnie opiekunów samych narcyzów. No i domyślacie się, że jeżeli chcemy być nielojalni wobec narcyza, to jednocześnie chcemy być nielojalni wobec tamtej istoty. Żeby nie być tą bateryjką, żeby nie być drugim daniem, prawda? Żeby nas ktoś nie solił i nie dodawał przypraw i z surówką nie spożywał. Bo nie o to chodzi chyba w naszym życiu, żeby być spożytym na drugie danie. Psychologowie mówią, że wejście w relację z osobą narcystyczną w wieku dojrzałym bardzo często oznacza to, że my gdzieś tam w początkach swojego życia mieliśmy do czynienia z osobami narcystycznymi, z osobami nieczułymi. Wystarczy, żeby nie mieli ducha, wystarczy, żeby byli nieczuli. To już nam sprzedają ten wzorzec
nieczułości wobec naszych przeżyć. Już jest wzorzec odrzucenia naszych przeżyć. A zapewne pamiętacie, że właśnie narcyz jednym z większych cech jest cecha niewrażliwości, braku współczucia dla przeżyć ofiary. Mówi się: o, ty za dużo przeżywasz, co ty tutaj, weź się w garść, ty się marzesz, bądź spokojna, bądź mężczyzną i tak dalej. Takie rzeczy się mówi, prawda? To znaczy, że jest to zabranianie wewnętrznego przeżywania, no bo wiecie, narcyz jest to jedyny człowiek, który żyje na świecie. W jego wyobrażeniu jest tak właśnie. Inni ludzie po prostu mu przeszkadzają. Najzwyczajniej w świecie mu przeszkadzają. Czyli potrzebujemy siebie wesprzeć, potrzebujemy docenić siebie, docenić nasze własne przeżywanie, docenić nasze własne zrozumienie sytuacji, bo narcyz jest ostatni, który będzie nam to tłumaczył. Ostatni. U narcyza jest tak duże zaprzeczenie, że po prostu to jest ostatnia sprawa, żeby wytłumaczenie sytuacji miało przychodzić z ust narcyza. To jest nie do pomyślenia. No dobrze, a co w takim razie nasi rodzice? Jak to jest z poprzednikami w rodzie u nas? Bo to nie tylko dotyczy naszych rodziców, ale rodziców naszych rodziców i dalszych też poprzedników w rodzie. Chodzi o to, że nasze kłopoty z narcyzami mogły się właśnie zacząć wcześniej. Nie tylko z tym narcyzem, bo tutaj może być fala wtórna, może być to, nie wątpię, że może być to silniejsze niż w samym dzieciństwie, w którym dopiero byliśmy przyuczani, w którym byliśmy warunkowani do tego, to tak jak pies Pawłowa, że był uczony, że nauczany tego, że jeżeli tam jakiś dzwoneczek zadzwoni, to będzie jedzenie i on się ślinił później na sam dzwoneczek, prawda? To my tak samo jesteśmy przyuczani do odpowiedniego zachowania w stosunku do rodziców, którzy są dla nas, czy byli dla nas niewrażliwi, którzy nie dostrzegali nas, którzy nie chcieli nas wypuścić z własnego kręgu zainteresowań, którzy uważali, że my im jesteśmy winni posłuszeństwo, czy wręcz życie całe im jesteśmy winni. Tak ktoś bardzo tak nieżyczliwie mówi, tak, zwłaszcza kobiety. U mężczyzn tego się nie spotkałem, ale u kobiet, znaczy w opowieściach o kobietach się spotkałem o tym. Ja dałam życie, to ja mogę je odebrać. Tak, wyobraźcie sobie, do takiego stopnia ta nieżyczliwość, ta postawa wyższości może doprowadzić u rodziców. I to jest bardzo często, można powiedzieć, zewnętrznie niewidoczne. No bo zewnętrznie to tak jak kolega z kanału Imperium Światła się kiedyś wyraził ładnie, że narcyzi rodzice hodują swoje dzieci. To znaczy
że dają jedzenie, dają ściany domu, ciepło, że nie jest mróz w zimie, dają pożywienie, dają picie, dają spanie, można powiedzieć, dużo dają, prawda? I z zewnątrz, na poziomie zewnętrznym, na poziomie osobowości oni się rzeczywiście starają. Tyle, że tak jak mówiłem na początku, to nie jest tylko jeden poziom. To nie jest tylko jedna warstwa tej rzeczywistości. Ludzie, którzy nie mają ducha, oni tylko na tej warstwie kończą rozpoznanie rzeczywistości, a tam jest jeszcze coś więcej. Są jeszcze siły duchowe, które za tym stoją i są nienawistne. One są nadużywające z samej swojej definicji. To znaczy, że te siły tutaj przyszły, są obecne tutaj na tym świecie i ich celem jest to, żeby się posilić na nas. I posilić się na dziecku, wyobraźcie sobie, na dziecku. I dzieci są brane nie przez osobowości tych rodziców, ale przez ich opiekunów duchowych. Jako jedzenie, jako żer. Tak się kiedyś mówiło, że wiecie, tam półbogowie w okresie jakimś babilońskim, hebrajskim, tam dawnym, składało się im ofiary z dzieci. No dobrze, ale w obecnych czasach to samo się robi. Tylko że tego nie widać. To jest ładnie ukryte. To jest ładnie ukryte pod warstwą osobowości. Na poziomie osobowości policja przychodzi do mieszkania i tam widzi porządek, grający telewizor, dziecko, które odrabia lekcje, na kuchni gotuje się obiad. Porządek jest. No to można powiedzieć, policja szuka nadużycia. Nie ma żadnego nadużycia, proszę funkcjonariusza pana władzy. No i policja mówi, no nie znaleźliśmy żadnych oznak nadużycia. Wszystko jest w porządku. Ten informator, który mówił, że to dziecko jest nadużywane i jest w kiepskiej bardzo kondycji, to ten informator powinien się puknąć w głowę. Tak? Natomiast to było tak, że ta policja, ona nie patrzyła na obszar duchowy. A tam w obszarze duchowym mogło być naprawdę źle. Naprawdę po prostu tam te ciemne siły duchowe tylko patrzyły, jak ta policja wchodzi i się za brzuchy ze śmiechu się aż trzymali. Tak. Także pierwotnie, zewnętrznie wyglądałoby, że rodzice są poprawni, że są dobrze życzący. Jednak jednocześnie istnieje przymus poddawania naszej woli plemiennej. Ja nie mówię o wszystkich rodzinach, ja będę mówić tylko o tych rodzinach, w których ta patologia miała miejsce, a myślę, że w dużej części jednak miała miejsce. Także zewnętrznie wyglądałoby, że rodzice są poprawni, że są dobrze życzący. Jednakże generalnie plemienność rodzin ludzkich wymusza przymus poddawania naszej woli plemiennej. No i mówi się o polu rodzinnym, mówi się o lęku systemowym, tak zwanym, teoria systemu rodzinnego Murraya Bowena. Jerry Weiss mówi o
family super self, czyli superego rodziny. Taka postać, można powiedzieć, taka energia, która zakazuje wyrywaniu się z pola rodzinnego. O co chodzi? Że to się nie dzieje tylko teraz. To idzie przez pokolenia. Jeżeli my mamy kłopot, jeżeli my chcemy się wyrwać w obecnych czasach z zależności, z podległości rodzinnych, to nie tylko mamy do czynienia z obecną fazą, tak jakby, wiecie, wielu psychologów patrzy się na człowieka tak jakby go, że tak powiem, otworzono i wyjęto z pudełka i on jakby nie ma rodzinnej historii. Ale ci psychologowie bardzo dużo pomijają. I tutaj jest właśnie to, że w naszych rodzinach, w rodzinach pochodzenia, w całych rodach, to my sobie, wiecie, możemy jakieś drzewa genealogiczne rysować, możemy dochodzić, jakie to wspaniałe czy mniej wspaniałe osoby były. Tyle, że to jest ciągle rozpatrywanie zewnętrznych zależności, zewnętrznych połączeń. Natomiast nie pamiętam, żeby ktokolwiek pomyślał o tym, że przecież tamte pokolenia też miały presję, zależności od istot, które bardzo często były białe, nie tyle ciemne, bo ja mówię o tym, że biali to są jakby też nieczysta forma, jest to forma, jakby to powiedzieć, ciemnych sił duchowych, odmiana ciemnych sił duchowych, nieczystych, tylko że dobrze ubrana na biało. Że ludzie się nie wyobrażają sobie, że jak jest zupa podana w niedzielę na obiad, jak jest drugie danie, jak wszyscy siedzą przy stole, na którym jest obrus, są czyste sztućce, to tam może być źle, może być tragedia rodzinna, ale może być, bo to z zewnątrz właśnie tak jest. Ostatnio właśnie słuchałem nawet więcej niż godzinny taki wywiad z taką trenerką rozwoju osobistego. Ona mówi, wiesz, no bo tutaj ludzie mają kortyzol podniesiony, nie umieją żyć, nie umieją spać, mają trudności ze spaniem, z chodzeniem do pracy, ale są, wiesz, takie proste zalecenia, sama przez to przeszłam, tutaj mam stronę internetową, mam kanał na YouTube, mam zalecenia, tutaj będzie za kilka dni wyzwanie, zobacz jakie to proste ćwiczenia, 2 razy, 3 razy na dzień po 5 minut, tutaj nerw błędny sobie regulujemy, wychodzimy z reakcji stresowych typu zamroź się, typu walcz i regulujemy sobie. Znacie takie opowieści? To można całymi godzinami o tym mówić, a nie dotknąć podstaw, nie dotknąć przyczyn tego, nie dotknąć ani na kropeczkę, nie dotknąć i rzeczywiście obie panie ani nie zająknęły się nawet o tym, że tam gdzieś może być przyczyna tego. Wszystko to jest po prostu kwestia regulacji układu nerwowego. Dla nich, dla takich osób, które w ogóle nie chcą się tego dotykać, że tam może być jakaś przyczyna. To jest patologia żeńskiego.
To jest patologia żeńskiego, to znaczy zewnętrznie, fizjologicznie, praktycznie wszystko dopniemy na ostatni guziczek, wyczyścimy wszędzie, nie będzie żadnego kurzu, całe nasze życie będzie lśnić, a jednocześnie tam gdzieś będzie zgnilizna pod tym. Te panie nie docierają swoją świadomością do zgnilizny rodowej. Można by powiedzieć, to nie jest ich wina. No pewnie, że nie, bo przez całe dziesięciolecia, w XX wieku szczególnie, ciemne siły duchowe produkowały sytuację dużego zagrożenia, w którym mężczyźni byli utłuczeni po prostu. Mężczyzn traktowało się jak mięso armatnie. I taki mężczyzna z pokolenia na pokolenie, jedni mężczyźni do swoich synów przekazywali bezradność, bezsilność. No oczywiście też tak samo jak kobiety. Wielu bardzo mężczyzn nie ma ducha, nie ma refleksyjności, więc tym bardziej nie byli w stanie zorientować się, co się mi wydarzyło w tym XX wieku, co się mi wydarzyło w tych tragicznych sytuacjach, prawda? I taką samą wiedzę przekazywali bezwiednie swoim męskim potomkom. I później Danuta-Rin w latach 70. śpiewa: gdzie ci mężczyźni, wspaniali tacy, orły, sokoły, herosy. Nie ma! Nie ma, 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 nie ma. Taki refren był. Nie ma, nie ma. No nie ma, bo wytłuczone towarzystwo. I to nie fizycznie, tylko psychicznie, duchowo. Duchowo wytłukli mężczyzn. Zostały kobiety. I co ciekawe, kobiety zgodnie z naturą wzięły sprawy w swoje ręce. Ponieważ sytuacja tego wymagała. U kobiety to jest bezwiedne i bezwzględne. Jeżeli mężczyzna jest słaby, to ona bierze sprawy w swoje ręce, bo ród musi przetrwać. Bezwzględnie, prawda? I teraz dlatego tak się mówi, o, kobiety teraz takie silne, tyle kobiet się kształci w porównaniu do mężczyzn. No oczywiście, no bo jeżeli kobiety obecnie mają życie w formie trybu awaryjnego, to one są o wiele silniejsze. Nie mogą pozwolić sobie na bycie zwykłą kobietą. Są kobiety, są to po prostu panie działające w aktywności trybu awaryjnego. I tak mogą przez dziesiątki lat żyć, prawda? Normalnie seksmisja. Ale to jest do wytłumaczenia. To jest do wytłumaczenia. Tak niestety ciemni zaaranżowali ten świat, że tak jest. Nie ma co się dziwić. Po prostu tak jest, bo takie są wymogi, takie są warunki. Ci ludzie nie robią tego z tego, że nie są niechętni czy wrodzy jedni wobec drugich. Nie. Bardzo często warunki środowiskowe i ich własny potencjał daje w wyniku właśnie takie działania. Także tutaj macie opowieść taką historyczną o tym, dlaczego tak jest, jak jest. Są do tego przyczyny. I są bardzo mocne przyczyny. Tego, wiecie, na poziomie całej ludzkości tego się nie przemoże. To zostało
stworzone, ta sytuacja została stworzona przez władców tego świata, o których Biblia mówi, że no to są oczywiście ciemne, nieczyste siły duchowe. I one mają tutaj aż tak bardzo dużo do powiedzenia, chociaż nie są widoczne fizycznie, prawda? Ale ustawili sobie tą sytuację taką, jaka jest. I co my możemy? Po pierwsze, jeżeli mamy ducha, jeżeli mamy świadomość, to możemy to zobaczyć. I to, że ja wam mówię, a wy to słyszycie i rozumiecie, to znaczy, że mamy ducha i że mamy szansę nie wkręcić się w to, że mamy szansę, żeby nie zostać zbełtanymi razem z tym bełtem, który się robi na świecie. Jeżeli mamy świadomość, nie będziemy nawet się bronić, nie będziemy się buntować, nie ma po co. Bo nawet bunt i obrona, reakcje obronne, to też jest przyznanie się, że ja temu podlegam. I dlatego ja się nie chcę bronić, bo nie ma przed czym się bronić, bo to mnie po prostu ma nie dotyczyć. Nie muszę w ogóle być zbuntowany, bo zbuntowanie oznacza, że ja mam szansę walczyć i wygrać. Bunt. Buntownicy. Bardzo często mężczyźni teraz są zbuntowani, wściekli, sfrustrowani. Sobie naiwnie wyobrażają, że wobec tak silnych sił duchowych są w stanie coś zrobić. No ale się oszukują, bo bardzo często buntują się i wchodzą w reakcję stresową typu walcz mężczyźni bez ducha, którzy nie mają pojęcia, nie mają rozpoznania duchowego. No i widzę takich osiłków i chodzi i tak sapie, komu tutaj by przyłożyć, bo nawet nie wie komu by przyłożyć, nawet nie jest w stanie zobaczyć swojego wroga, bo po prostu nie ma wglądu duchowego. No ale to jest wszystko zaplanowane. Tak miało być. Tak właśnie miało być i ten świat miał tak funkcjonować i tak funkcjonuje. Jeżeli macie poczucie, że wy tutaj nie pasujecie, że was stąd wyrzuca, że wyrzuca was z tego społeczeństwa, no to znaczy, że dobrze. Że po prostu nie chcecie się poddawać tym zależnościom, bo widzicie, że tutaj jest coś nie halo, że ktoś chce z was, czy z innych ludzi też skręcić linę na swoje potrzeby, a my nie musimy być jakąś witką w czyjejś linie. Tak. Częścią z tym jest także nielojalność wobec opiekunów duchowych własnych rodziców. Co to znaczy? Znaczy to tyle, że te nauki rodzinne, rodzicielskie, te nauki co do stylu życia, do sposobu przeżywania, które dostaliśmy od naszych rodziców, dziadków, pradziadków, które przeszły w dużej części właśnie nieświadomie przez ród, rozlały się po rodzie, były promowane przez niewidzialne siły duchowe, które na tamten czas, dziesiątki, a nawet setki lat temu, wymuszały na poprzednikach w naszym rodzie to, że oni się podporządkowywali jakiemuś egregorowi, jakiemuś kościołowi, jakiejś religii, jakimś tradycjom rodzinnym, wioskowym, państwowym,
czy też tradycjom plemiennym, ludowym, narodowym. Dużo można by było wymieniać. W dużej części te różne tradycje możecie założyć, że są to wtórne sposoby przystosowania się, wtórne sposoby ratowania się. Tak samo jak dzisiaj mówię o tej audycji, że to jest bez widoczności przyczyn. To tak jakby jechać samochodem z zasłoniętą przednią szybą. Nie widać, dokąd jedziemy, bo nie widzimy drogi. No jak mamy jechać w ten sposób? Nie widać, nie widząc drogi? Czy to w ogóle się daje? Daje się, tylko że trzeba bardzo wolno jechać. Trzeba się modlić, żeby nic z przeciwka nie nadjechało. I jeżeli czujemy, że po poboczu prawe lub koła lub lewe jadą, to trzeba kontrować kierownicą. To jest jakaś szajbnięty sposób na jeżdżenie samochodem, czyż nie? To można powiedzieć, no to lepiej wysiąść i iść piechotą. Ale nie, my jedziemy samochodem, trzeba jechać samochodem, prawda? A że się nic nie widzi, no to się jedzie tak na czuja. A to teraz prawe pobocze, no to trzeba w lewo odbić troszeczkę i wolno, żeby nie wjechać do rowu, tak? To jest właśnie jeżdżenie tak, jakbyśmy nie mieli ducha. To jest życie. Nasi poprzednicy w rodzie zwykle tak jeździli w swoim życiu. Wy się możecie zastanawiać, dlaczego moi rodzice, moi dziadkowie nie osiągnęli tyle mogli, takie możliwości mieli, dlaczego mnie nie wychowali w dobry sposób, dlaczego mieli cechy narcystyczne, dlaczego mnie wykorzystywali jako zasób w swoim życiu, dlaczego nie chcieli mnie wypuścić ze swoich rąk, żebym sama wyrosła na osobę samoświadomą, mającą osobiste cele i realizującą swoje życie. Dlaczego? No bo oni jechali w samochodzie, w którym nie było widoczności przez przednią szybę. To nie było zwykłe jeżdżenie. To była awaria. W dużej części ludzie mający dzieci żyją w trybie awaryjnym. To nie tylko mężczyźni żyją w trybie awaryjnym, nie tylko kobiety. Obie płcie żyją w trybie awaryjnym i całe rodziny, całe klany żyją w trybie awaryjnym. To jak tam ma być dobrze? Niemożliwe. Prawda? O, zamknął mi się obrazek, to powiem. Tutaj widzimy mężczyznę pod parasolem patrzącego się przez wodę na jakąś starą budowlę. Zdjęcie czarno-białe i my się też patrzymy na starą budowlę naszego rodu. I że ta budowla jest po prostu pokraczna, że ona jest jakaś taka... To jest ruina po prostu. Jeżeli macie, czy mieliście obecnie kłopoty z narcyzami, to z powodu tego, że wasz ród nie był zdrowy. Że duża większość ludzi w waszym rodzie
żyła w trybie awaryjnym. Jeżeli się zastanawiacie, dlaczego żeście tak kiepsko sobie poradzili, ja bym wam powiedział to, że warto się cieszyć, że żyjemy. Bo już tak po prostu skaszanione życie, jakie dostaliśmy od tych poprzedników w rodzie, tak bardzo wymuszone właśnie przez te nieżyczliwe, źle życzące istoty opiekuńcze z poprzednich pokoleń, które robiły krzywdę naszym poprzednikom w rodzie, to jak nam ma być dobrze? Jak miało być nam dobrze, jak zarówno nasi rodzice cierpieli i ucierpieli od przemocy? W Polsce jeszcze dodatkowo przemoc zewnętrzna, fizyczna była, ale też i była wewnętrzna, psychiczna, duchowa przemoc. I teraz to się nawarstwiło na nas. Jeżeli ludzie nie mają teraz możliwości mieć dzieci, dziwicie się? Ja się zupełnie nie dziwię. Jeżeli teraz młodzi ludzie mają choroby wieku dojrzałego, dziwicie się? Ja się w ogóle nie dziwię. Jeżeli obecnie dzieci mają trudności psychiczne takie, których dotąd populacja miała marginalnie, a teraz się to bardzo rozszerza, to się dziwicie? Ja się w ogóle nie dziwię. To tak jest, bo są tego przyczyny. Jeżeli ktoś jest zdumiony, zdziwiony, niepogodzony, to znaczy, że czegoś nie widzi, że nie widzi przyczyn. O, jak to dziwne, takie to dziwne, że... No pewnie jak coś się nie dostrzega, takiej dużej przestrzeni, dużej połaci przyczyn, no to później wszystko takie dziwne jest, tak? To ja rozumiem, oczywiście. I wiem, że bardzo wielu ludzi po prostu nie dostrzega i nie dostrzeże tego. Nie ma szansy, bo nie ma ducha, nie ma refleksyjności. Patrzy i nie widzi. Jak to Mickiewicz mówi, takie zakreśla świata koło, takie widzi świata koło, jakie tępymi zakreśla oczyma, tak? No właśnie tak. To są ludzie bez ducha. Oda do młodości. Mickiewicz coś o tym wiedział. No dobrze, będę kończyć. Mam nadzieję, że coś dzisiaj wyklarowało się. Dla osób, które nie mają reakcji stresowych typu walcz i nie chcą konfrontować się i bić się z innymi, zapraszam do grupy. To nie jest dyskusyjna, bo tam dyskusji nie prowadzimy. Do grupy znajomych na platformie to platforma się nazywa Discord. Tam jest taka grupa i wysyłam imiennie zaproszenia dla osób, które się do mnie zgłoszą. No i tyle. Kontakt jest, witryna Świat Ducha, można sobie znaleźć. Jak ktoś szuka, będzie szukał, to znajdzie. Zapraszam. Tam oczywiście wiecie, nie należy za dużo oczekiwać, bo to w obecnych czasach jest czas indywidualizmu, epoka wodnika. Czyli też trzeba brać pod uwagę, że mamy osobiste problemy, osobiste zadania na bieżąco. Także wielkiej interakcji nie ma, ale można
poznać ciekawe osoby. Dobra, to tyle. Mam nadzieję, że się podobało i że zobaczyliście budowlę rodu wielopiętrową razem właśnie z tymi ciemnymi opiekuństwami od sił, które przez wiele pokoleń tutaj były i waszych, jak to mówią, przodków, ja mówię poprzedników w rodzie, męczyły, że nie jesteście tylko sami w tym byciu męczonymi. Na razie, pozdrawiam.